Prowadząc rekrutację w agencji nieruchomości podczas jednego cyklu, który trwa około miesiąca czasu, na jedno stanowisko potrafi do nas się zgłosić około 250 osób. Są to osoby, które najczęściej nigdy wcześniej nie pracowały w agencji nieruchomości, nawet nie pracowały w tak zwanej branży nieruchomości. Czym się kierują, że chcą spróbować tutaj swoich sił? Często myślą, że to jest fajna praca, często myślą, że można poznać ludzi. Podoba im się to, że to jest coś nowego, szczególnie po przygodzie w korporacji. Lubią być w ruchu. Słuchajcie, lubią być w ruchu, to rzeczywiście się często podkreśla. No i ostatnie, co jest ostatnie? Myślą, że można dużo zarobić. I dobrze myślą. Wszędzie można dobrze zarobić, ale nie mogą wszyscy. Na tym polega prawo Pareto. I teraz powiem Wam, według mnie jest kilka cech charakteru i osobowości, które mogą pomóc przetrwać tym osobom początkującym. Jakie to są cechy charakteru? Słuchajcie, zapraszam, opowiem Wam. Po pierwsze, słuchajcie, trzeba lubić ludzi. Dlaczego? Mimo że sprzedajemy działki, domy, mieszkania, lokale, restauracje itd., warto lubić ludzi, ponieważ to ludzie decydują, od kogo kupią, co kupią, komu sprzedadzą, jak sprzedadzą. Jeśli ich polubimy, naprawdę oni nam się bardziej otworzą, dużo więcej nam dzięki temu powiedzą. I gdy do tego dodamy jeszcze drugą cechę, jaką jest uśmiechanie się, takie szczere, prawdziwe, to będziemy wtedy osobami kontaktowymi, tak? Czyli kogoś lubimy, do tego się jeszcze uśmiechamy. Ale słuchajcie, ten uśmiech, fajnie jeśli on będzie prawdziwy, w ogóle jeśli będziemy fajnymi ludźmi uśmiechniętymi, czyli od serca idzie uśmiech przez oczy i tymi oczętami zarażamy kogoś tym uśmiechem, żeby to nie był, broń Boże, taki uśmiech na siłę, czyli kogoś widzimy i nagle klawiaturę całą pokazujemy, którą chwilę wcześniej wybieliliśmy. To nie o to chodzi. To jest bardzo ładne, to jest sexy, bardzo fajnie wygląda na zdjęciach, ale face to face nie do końca o to chodzi. Trzecia cecha. No właśnie, jaka może być trzecia cecha? Umiejętność słuchania. To nie jest takie proste, ale umiejętność słuchania to jest nic innego jak zamiana dźwięku w obraz. Czyli ktoś coś do nas mówi, a my to sobie wizualizujemy. I czym trafniej zwizualizujemy te słowa, tym będzie lepiej. Pamiętajcie, w sporcie często jest coś takiego, że za podanie odpowiada podający i tak samo tutaj. Za mówienie odpowiada mówiący, a nie słuchający. Natomiast to jest w naszym interesie, żeby jak najskuteczniej, jak najtrafniej zrozumieć to, co ludzie mają nam do powiedzenia. Więc skupienie, koncentracja i bycie dobrym słuchaczem pomoże w tym, że ludzie będą jeszcze więcej mówić. I dzięki temu być może będziemy łatwiej mogli zrealizować to, co się tak naprawdę od nas oczekuje. Nie jest to łatwe, naprawdę teraz szczególnie nie jest to łatwe, bo jesteśmy tak przebodźcowani, mamy tak dużą energię, że w koncentracji wytrzymanie 3 minut jest problemem. No ale niestety nad tą cechą warto pracować. Znam agentów, którzy potrafią fajnie słuchać i są naprawdę dobrzy. No i trzymam kciuki, żeby każdemu się udało być świetnym słuchaczem. Gdy już będziemy dobrymi słuchaczami, to będziemy mieli wyuczoną taką cechę skrupulatności i koncentracji. Wtedy wchodzimy w 4. level, czyli skrupulatne czytanie dokumentów. Słuchajcie, w dokumentach potrafią być naprawdę niezłe cyrki, które w pewnym momencie będziemy musieli sprawdzić. W pewnych agencjach się sprawdza na początku, w niektórych się sprawdza na końcu, ale prędzej czy później te dokumenty muszą przejść. Nawet jeśli nie przez nas, to przynajmniej przez notariusza. W przeciwieństwie do tych czasów, w których teraz jesteśmy, gdzie ludzie coraz bardziej obrazowo czytają książki, właśnie nasz mózg się troszkę tego oduczył, tak? Czyli niektórzy potrafią przelecieć bardzo szybko książkę i wiedzą, o co chodzi, ale to jest fajne w jakiejś tam prozie, w jakichś poradnikach i w jakichś sensacjach. Natomiast w dokumentach nie możemy sobie na to pozwolić, bo czasami błędnie postawiony przecinek potrafi zepsuć cały dokument. I mimo, że to nie jest nasza wina, że to nie jest wina właścicieli, i tak to będzie zawsze nasza wina. Tak to jest, że agent jest zazwyczaj winny. I słuchajcie, gdy się już nauczymy tej skrupulatności, to wchodzi kolejna cecha, to już jest chyba 5. Umiejętność komunikowania się z urzędnikami. Gdy napotkamy na jakiś problem, najczęściej to tylko urzędnicy mogą wyprostować, ale to nie jest takie proste i nie zawsze z panią Krysią z pokoju 312 da się tak prosto porozmawiać. Natomiast tutaj jest nic innego jak praktyka. Poprawne wypełnianie dokumentów na pewno w tym też jest pomocne, żeby ona nie musiała sprawdzać, bo pamiętajcie, to jest inaczej jej robota. A jeśli jej gotowca pięknie wypełnionego przedstawiamy, jej jest też dużo łatwiej. Trzymam kciuki za to, bo to jest chyba najłatwiejsza z cech, które do tej pory wymieniłem. Kultura osobista to jest 6. Dlaczego to jest takie istotne, a teoretycznie tak mało zależne od nas? Ponieważ ona się u nas kształtowała, gdy wpływ na nas miało podwórko, szkoła, rodzina. My na to nie mieliśmy dużego wpływu. Dopiero od pewnego momentu mamy na to wpływ, ale pewne zachowania już są w nas wykreowane. Natomiast warto nad tym pracować i to zmieniać. Nie chodzi mi tutaj o jakiś savoir-vivre, jakiś protokół dyplomatyczny, choć wiadomo, fajnie takie rzeczy też znać. Tu bardziej chodzi o to, żeby być sumiennym, żeby być słownym, żeby być sprawiedliwym, uczciwym, żeby być ogólnie fajną osobą. To mam na myśli jako kultura osobista. W nieruchomościach, słuchajcie, najfajniejsza sytuacja, jaka może być, to jest win-win.
Tak, żeby nie był Pac-Man, który zjada kogoś, bo to wtedy będzie słabe, to ma krótkie nogi. Muszą dwie strony czuć się zwycięskie, nawet jeśli obsługujemy tylko jedną. To jest, uważam, najfajniejsza rzecz i ogólnie w relacji międzyludzkiej najfajniejsze jest, gdy nie ma zwycięzców. Zwycięzcy najlepiej, gdy są tylko w sporcie. Ale każdy ma oczywiście tutaj indywidualne podejście i niech każdy postępuje zgodnie z własnym sumieniem. Sumienie też jest rzeczą istotną. I pamiętajcie teraz kolejna rzecz. Kurczę, która to będzie 7. Załóżmy, że 7. Bądźcie sobą. Często początkujące osoby w nowych zawodach znajdują sobie jakiegoś lidera, którego chcą naśladować. To jest naturalna rzecz, żeby zobaczyć, co jest dobre, co jest złe, co jest skuteczne, co jest nieskuteczne. Bardzo silnie to robią osoby, które nie mają pewności siebie, bądź mają bardzo słabą pewność siebie. I to najgorzej, jak się za mocno zapętlą, bo potrafią przez 5 lat kogoś naśladować. To w pewnym momencie może się okazywać takie nienaturalne, nieprawdziwe, aż w końcu może przejść fałszywe. I mimo, że chcieliśmy coś fajnie zrobić, fajnie pokazać, jak największą jakość, możemy zostać odebrani całkowicie odwrotnie, więc jeśli ktoś ma z tym problem, naprawdę trzeba włączyć perfekt, chcemy być sobą i być może to nam zmieni troszkę nastawienie w głowie, bo często coś tam mamy fajnego. Słuchajcie, ostatnia rzecz, tak? 8, tak się 8 pokazuje. Pamiętajcie, nieruchomości to jest najdroższe dobro najprawdopodobniej, które jest w wolnym obrocie na świecie. I jeśli mamy w ofercie 3-pokojowe mieszkanie, w którym w salonie się odkleja piękna tapeta z 72 roku, grzejnik przecieka i są kraluchy w łazience, to tak podejdźmy do tego całkowicie fair, całkowicie w porządku i całkowicie serio, bo to może być dorobek całej rodziny. Jeśli komuś się nie podobają takie nieruchomości, niech się nie zajmuje takimi nieruchomościami. Jeśli ktoś ma narzucone w agencji, że musi się takimi nieruchomościami zajmować, niech zmieni agencję. Natomiast jeśli już idziemy sprzedać komuś dorobek życia, to podejdźmy do tego jak najbardziej serio. To nie jest taka praca, jak widać w telewizji, że tylko chodzimy i prezentujemy nieruchomość. Tu jest kuchnia, tu jest łazienka, tam jest piękny salon. Nie, tutaj naprawdę jest dużo pracy, której nie widać w telewizji. Natomiast to jest wszystko dla ludzi, dla fajnych ludzi na pewno i ten zawód będzie niedługo topowy. I polecam wszystkim, którzy chcą być zaangażowani i chcą z siebie dawać wszystko. Dzięki bardzo za uwagę i zapraszam ponownie niebawem.